Motocykl Suzuki GSX S1000 dostałem z salonu motocyklowego Suzuki Mototrip w Modlnicy. Możecie sobie taki motocykl u nich sprezentować. Aby testy, które robię, były wiarygodne, to muszę pojeździć takim motocyklem przez więcej niż jeden dzień. W tym przypadku GSX-a miałem przez tydzień czasu, więc mogę Wam powiedzieć o nim naprawdę dużo. Zacznijmy przygodę z tym oto szalonym motocyklem, bo jak inaczej nazwać motocykl, który dysponuje taką mocą i nie ma owiewek. Jeżdżąc akurat na GSX S1000 zdecydowanie nie polecam podróżowania bez ubrania motocyklowego, a przede wszystkim butów. Wybierak do biegów jest tak skonstruowany, że wbijając biegi w zwykłych trampkach naprawdę boli Cię palec, więc polecam zawsze jeździć w butach motocyklowych. Akurat w tym przypadku, bo są motocykle, na których da radę i można jeździć w zwykłych, standardowych butach, oczywiście na jakieś małe przejażdżki, bo wybierając się na dłuższą trasę, wiadomo, że kompletny strój motocyklisty jest jak najbardziej wskazany. Designersko ktoś się naprawdę postarał. Tutaj mamy jakąś postojówkę, tutaj mamy jakiś dziwny plastik o strukturze przypominającej, jakby on się złuszczał, ale to tak ma być, taka specjalna struktura. Dwie soczewki, mijania drogowe. Na pewno jak się nawbija robaków, będzie to bardzo ciężkie do umycia, ale póki motocykl jest nowy, wygląda to naprawdę dobrze. I powiem po raz kolejny, te światła, mimo że ta soczewka jest bardzo mała, świecą rewelacyjnie. Jak już jesteśmy tutaj na dole, to widzicie ogromną tarczę z czterotłoczkowym, przepotężnym, przepięknym zaciskiem Brembo. To na duży plus, ten motocykl hamuje w miejscu. Oczywiście hamują również opony, bo w standardzie wychodzi na dobrych Dunlopach. Miejsce dla pasażera oczywiście z małą dupką, miejsce dla kierowcy. Pozycja jest tak, że jak sobie siedzicie, to ręce są bardzo wysoko. Polecam mieć długie rękawiczki, tak żeby Wam tutaj nie podwiewało i żeby rękawice nachodziły na kombinezon, ponieważ naprawdę siedzicie jesteście bardzo mocno oddaleni od kierownicy. Minusem jest wyprofilowanie tutaj tego siedzenia, bo ono troszeczkę uciska, jak się jeździ dłużej i myślę, że pewnie można zamontować jakieś, nie wiem, żelowe albo po prostu inaczej wyprofilowane, lub ja jestem niekonstrukcyjnie stworzony do takiego po prostu motocykla. Bardzo szeroka kierownica. Na końcach kierownicy duże lusterka, w których naprawdę dawno nie jeździłem motocyklem z tak dobrą widocznością jak tutaj. Kolejnym wielkim plusem jest to, że one nie wystają poza obrys kierownicy, przez co manewrowanie w korkach jest naprawdę bardzo fajne i bezpieczne. Akcesoryjnie ktoś zamontował tutaj jeszcze uchwyt na telefon, to też jest na duży plus. Najnowsza wersja wyświetlacza elektronicznego, jak jest dzień, to się świeci na biało, jak jest noc, świeci się na kolor ciemny. Bardzo prosty, bardzo czytelny, łatwe przełączanie kontroli trakcji, łatwe przełączanie map silnika. Ja jeżdżę na A i na kontroli trakcji numer 4, ponieważ ta kontrola w przypadku tego motocykla o tak dużej mocy naprawdę ma co robić. Duży zbiornik paliwa przy tankowaniu okazało się, że ma 19 litrów, bo wyjeździłem paliwo totalnie do zera, więc możecie zatankować w końcu motocykl za 100 zł, bo ten bak jest naprawdę duży. I tutaj kolejny ten śmieszny plastik. Jeden znajomy, jak podjechałem, to mówi: o, co, nowy motocykl i już plastik odłazi? Mówię, nie, że odłazi, tylko że to jest taka specjalna, designerska struktura plastiku, żeby on ma tak po prostu wyglądać. Inaczej niż wszystkie. Szkoda, że ten podnóżek jest nie czarny, jak wszystkie są czarne. Może to ma pasować do tego, ale niekoniecznie. To już są szczegóły i naprawdę pierdoły. 150 koni w nakedzie. Powiedzcie mi, kto to projektował? Ja, przekraczając prędkość 120, 130, 140 na godzinę, miałem odczucie takie, że zaraz muszę się związać kierownicą trytytką najlepiej, żeby po prostu nie odpaść od tego motocykla. Zawirowania powietrza, jeśli nie mamy przedniej szybki, są naprawdę gigantyczne. Według mnie ten motocykl jest mega bezpieczny ze względu na to, że mimo iż chcielibyśmy nim jechać tyle, ile on może jechać, a on może jechać naprawdę dużo, to blokuje nas po prostu fizyka. Podmuchy boczne wiatru, sam podmuch centralny. To jest na pewno duże ograniczenie w osiąganiu dużych prędkości tym motocyklem. Przez to jest dobre. Dlatego ten motocykl poniekąd jest nazywany miejskim rozrabiaką. Oczywiście
przy miejskich ograniczeniach prędkości do 30, 40, 50 km na godzinę. Spróbujcie się powstrzymać i nie jechać nim szybciej. Czterocylindrowy silnik na pewno jest dużym plusem tego motocykla. Jeździłem motocyklami jedno-dwucylindrowymi i mimo wszystko 4 cylindry charakteryzują się zupełnie inną charakterystyką pracy, inną reakcją na gaz, inną elastycznością. Możemy jechać na małych obrotach, na wysokim biegu, przez to na pewno jest ta jazda bardziej taka płynna, ekonomiczna poniekąd na pewno też. Na dwójce 60, na trójce 60, na czwórce 60, na piątce też można i nie szarpie. Wbijmy szóstkę? No tu już trochę szarpie. I to jest właśnie ta elastyczność czterocylindrowych silników. Eskę możecie kupić też w specjalnej wersji Power Pack. W tej wersji macie czerwone zaciski Brembo, macie tutaj naklejki na baku, macie dodatkowo osłonkę siedzenia pasażera oraz wygodniejszy fotel. Ciekawe, co się kryje pod tym wygodniejszy akcesoryjny fotel, ale być może tamten fotel powoduje to, że na tym motocyklu na przykład mi by się lepiej jeździło. A, żebym nie zapomniał, ma jeszcze akcesoryjny wydech Akrapowicza, ale ja chyba wybieram ten seryjny, który tu jest, bo ja wolę ciche motocykle. A jeżdżąc w ruchu miejskim nie jest na tyle głośny, żeby przeszkadzał, ale jego głośność jest taka, że go słychać z daleka, jak się jedzie. Ja nie lubię głośnych motocykli, ale ten jest, powiedziałbym, pod względem głośności idealny. S1000 ma ramę stopowego ścigacza GSX-R 1000. W związku z tym on się prowadzi wyśmienicie, naprawdę rewelacyjnie, jeśli jesteśmy w ruchu. Natomiast jeśli nam przyjdzie manewrować w ciasnym miejscu parkingowym, tak żeby się szybko nawrócić, to promień skrętu jest naprawdę bardzo mały i trzeba się naprawdę nagimnastykować, żeby wjechać gdzieś w jakieś malutkie miejsce. Jeździłem ścigaczem i tu jest dokładnie to samo uczucie, czyli jak jedziesz w takich butach, że ci podwiewa po kostkach, to naprawdę czujesz ogień na kostkach tak podwiewać ciepłem, bo całe ciepło z silnika właśnie przechodzi tędy. Teraz, żeby nie zrobić żadnej literówki, to przeczytam wam, jakie jest hasło reklamowe Suzuki GSX S1000 z oficjalnej strony Suzuki. Został stworzony, by kontrolować ulice. No to może skontrolujemy dzisiaj troszeczkę krakowskie ulice. Patrzcie, jak super się nim jedzie, z małymi prędkościami, na dość wysokim biegu w sumie tak naprawdę. Mamy 3000 obrotów, jest bardzo przyjemnie, płynnie. Dziury można nim omijać naprawdę perfekcyjnie. I do zmiany biegów bez sprzęgła też się trzeba przyzwyczaić, ale to po prostu wystarczy jechać na odkręconym gazie i wbić bieg. Jeśli chcielibyście uzyskać więcej informacji zakupowych na temat motocykli Suzuki, to jest specjalista Kacper. Cześć. I Kacper udzieli wam wszelkich informacji na temat tego motocykla. Motocykl, jak puszczamy sprzęgło, sam dozuje sobie gazem. Ułatwia to nam ruszenie tym motocyklem bez konieczności używania gazu. Okej, czyli generalnie jak już się przyzwyczaicie, to jest mała szansa, że on zgaśnie, bo dozuje Tak, po dokładnie. prostu. Wspomaga nas w ruszaniu. Super, a powiedz mi, gdyby na przykład ktoś kupował u ciebie taki motocykl, to czy jak powie, że oglądał ten film i na hasło będę jechał szybko, może liczyć na jakąś lepszą cenę? Oczywiście. No to pamiętajcie, że przy zakupie powiedzieć hasło. Będę jechał szybko. I jeszcze jedna rzecz, Kacper. Nie wiem, czy to jest mankament minus, czy akurat w tym przypadku plus. Czy da się tutaj dołożyć jakąś akcesoryjną szybę? Oczywiście. Pamiętajcie, jeśli chcecie kupić motocykl, Kacper doradzi nie tylko sam zakup, pomoże też pewnie w kwestii leasingu, Dokładnie. rad. Pomożemy, można się u nas przejechać, także śmiało dzwońcie, piszcie. Na pewno wybierzemy jakiś dogodny przez Was termin, tak żebyście mogli przetestować ten wspaniały motocykl. Motocykle Suzuki są dostępne nie tylko dla dziennikarzy motoryzacyjnych i dla osób, które robią z nimi testy. Motocyklem Suzuki może się przejechać każdy, kto jest zainteresowany zakupem, aby podjąć decyzję, czy chce właśnie taki motocykl, czy jednak wolałby takiego z wersją nie z owiewkami, tak jak na przykład Gietek. Dokładnie. Gietek czy GX też jest u nas dostępny na jazdę testową.
Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję na Będę jechał szybko. Mówi to Blond Petrolhead. Dla kogo jest ten motocykl tak naprawdę? Myślę, że dla osób, które mają duże ciągoty do bardzo szybkiej jazdy, ale mimo wszystko chcieliby być w jakiś sposób ograniczeni tym dyskomfortem powietrznym, przez to nie będą sobie mogli pozwolić na osiąganie tak dużych prędkości, jak w motocyklach obudowanych całkowicie plastikami. I jest to dobre rozwiązanie.